Шановне гаспадарства, гэта чарговы выпуск памежжа. І сёння у нас надзвычайны госць. Я заўсёды кажу надзвычайны, але сёння ён сапраўды надзвычайны, таму што я пераходжу не на расійскую мову, не на беларускую, я пераходжу на польскую мову. Сёння у нас у гасцях мастак Paweł Althammer. Witam Cię, Paweł. Dzień dobry, cześć. Miło was widzieć. Jak zamknę oczy, to was widzę. No tak jest. Wiesz co, teraz wszystkie radio mają taką możliwość wideo. I to już nie radio, chociaż to Euroradio. Jesteśmy na Euroradio, ale Eurovideo. Teraz jesteśmy. I wiesz co, Białorusini niedużo znają o ciebie, nie tak jak Polacy. I dlatego ja chciałbym cię zapytać niektóre rzeczy, oczywiście, które dla Polaków nie jest aż tak ciekawe, od początku, że jak się uczyłeś, jak się dorastałeś, jak wszedł w sztukę, no jakieś takie rzeczy podstawowe, a potem ja oczywiście chciałbym cię rozpytać odwrotnie, jak mogę głębiej o rzeczach, o których nieczęsto pytają artystów, bo mi strasznie zależy cię rozpytać. Hipnoza. Mówimy o hipnozie. O czymś takim. Spoko, poddaję się hipnozie. Ale chcę teraz zacząć od początku. Kiedy się zaczął uczyć sztuce, kiedy poczułeś się to powołanie artystyczne, jak ty wszedł w to? No, najpierw wszedłem w siebie, a potem tam to było. We mnie to było. A w jakim wieku to się zaczęło? Wtedy nie interesowałem się czasem, jak to się zaczęło. Jeszcze nie byłem schwytany, wiesz, o to odliczanie swoich wiosen, ani też o w ogóle rozglądanie się, ile to już lat mam za sobą. Ale to dzieciństwo? Nazwijmy ten czas dzieciństwem, takim, można rzec śmiało, radosnym. Dzieciństwo radosne. A gdzie dorastałeś? W Warszawie, na Sadybie. Na Sadybie. O, ja lubię te miejsca. Dobra, miałeś jakąś edukację? Ja czytałem o ciebie, że skończyłeś Akademię Sztuki, a do tej Akademii Sztuki coś jeszcze przed tym było? Jakieś studia? No właśnie, to wszystko brzmi trochę jak legenda, nie? No bo patrzysz wstecz i widzisz ten swój film, się ciągnie jak ogon latawca, ale zastanawiasz się, czy nie chciałbyś jakoś na nowo pokolorować tego albo przerobić. Czy nie fajnie jest wymyślić sobie nową przeszłość i bawić się nią w teraźniejszości? To proszę, powiedz trochę o tej wymyślonej przyszłości. Dużo czasu spędzałem jako dziecko samotnie. Lubiłem być sam i wędrować i zagłębiać się w swoich myślach, w swoich fantazjach. Wtedy widziałem, że góry wcale nie są tylko górami, że mogę je zamienić w dinozaury i mogę się z nimi zaprzyjaźnić. I mogę nawet wybrać swojego ulubionego dinozaura i mieszkać na nim i bawić się z nim i poznać jego język. Byłem na takiej małej szamańskiej ścieżce ku, że tak powiem, rozpoznaniu, co tutaj robię i dokąd mam ochotę pójść, aż tu nagle pojawił się system. W postaci szkół, których zadaniem było: nie rozpraszaj się, chłopcze. Nie wchodź za bardzo zbyt dużo w swoją głowę, w swoją wyobraźnię, w swoje serce, zaglądaj tylko na lekcjach religii. A chodziłeś tam tym jeziorkiem czerniachowskim, tymi domkami pięknymi, ten fortece? A, to były moje tereny. Twoje tereny. Jak lew ma swój rewir, to ja miałem tam swój. Aha. Wiesz co, ja już zachciał tam z tobą pójść do tej szklarni, do tego skwiera starszych panów, żeby ty mi pokazał po prostu swoje ścieżki, bo ja nie wiedział, że ty stamtąd pochodzisz. No, bo pewnie tam tylko przechodem byłem, przejściowo. Aha. Bo tak naprawdę, wiesz, tam skąd pochodzę, ta Sadyba jest jeszcze bardziej tajemnicza. Jeszcze bardziej nieuchwytna, jeszcze bardziej obfitująca w niepoznane obszary. I po tej Sadybie dalej, gdzie trafiłeś? Tak zwane losy, wichry, wiatry rodzinne przeniosły nas na niezwykłe Bródno. Aha. Można powiedzieć, że to tak, jakbyśmy po prostu z jednej planety przenieśli się na drugą. Każde miejsce jest jak odrębna planeta i posiada swoją odrębną energię. Więc moim zadaniem było rozpoznać swoją misję
Dopiero w tym, nazwijmy, momencie, kiedy opuściłem strefę komfortu, wspaniałą sadybę, gdzie miałem przyjaciół, gdzie miałem tak zwane korzenie mentalne, zapuszczone i energetyczne, przeniosłem się na Brudno z tymi, można powiedzieć, wywalonymi korzeniami, rozglądając się, gdzie teraz mam je zapuścić. I wtedy się okazało, że bardziej mi się przyda świadomość astronauty niż drzewa. Mhm. Więc przemianowałem się z człowieka lasu na kosmonauta. I rozpocząłem misję poznawczą, która między innymi tutaj mnie zaprowadziła. A wtedy malował, czy jak ty przyszedł do rzeźby? Też w tym epizodzie pamiętam to dosyć, jest to żywe wspomnienie, ponieważ jest to mój obecny stan świadomości. Ja nie segregowałem tych dyscyplin. Po prostu łączyłem materię, bawiłem się formami. Wszędzie gdzieś skupiłem uwagę, pojawiło się inspiracje. Zrozumiałem, że mam jakąś wspaniałą możliwość kierowania własnym umysłem jak kierowca pojazdu rajdowego. I to w dodatku takiego, który może przemieszczać się w czasie. Ale słuchaj, ja też dziecko tych czasów i dosyć często papiera i ołówek zawsze był pod ręką, a przykładem, żeby coś wyrzeźbić, no trzeba było albo plastelina, albo jakaś glina, czy coś takiego. Tak. Czy był dostęp do tego u ciebie? Było słabo, nie było jakichś takich wypasionych papierników, ale można było znaleźć plastelinę, pamiętam. Ona była taka, można powiedzieć, całkiem koszerna, żeby nie za bardzo tam nas mamić swoimi barwami. Była stonowana, ale przez to niezwykle szlachetna. W zasadzie wszystkie te kolory bardzo mi się podobały. One, powiedzielibyśmy o nich, że były złamane. Tak jak być może losy wielu mieszkańców, obywateli w tamtym czasie. I dlatego z tej plasteliny lepiło mi się jak z rzeczywistości. I pamiętam, że bardzo wkręciłem się w plastolepienie. Że zostałem plastykiem prawdopodobnie w tym. I na lekcjach dostałem specjalne pozwolenie od mojej nauczycielki, że mogę przez cały czas lepić z tej plasteliny albo rysować jak wolę. Ja też rysowałem po książkach i po zeszytach tam, gdzie się dało. No ale żeby nie przeszkadzał. I ten deal w zasadzie wydaje mi się bardzo pięknym kontraktem dla każdego artysty, jakby żeby skupiał się na tym, co ma do zrobienia, na swojej twórczości, żeby tworzył, a on wtedy nie będzie przeszkadzał. Ale w czasach Pereilu czy to było dozwolono, czy było tak, czy ty... To wtedy był bardzo akt piękny, można powiedzieć humanitarny akt empatii ze strony pani profesor Just w szkole Szarych Szeregów, nie Szarych Szeregów, tylko szkoły 115 na Sadybie, którą pozdrawiam serdecznie, która może po prostu rozpoznała, że dlaczego nie? To jej był własny gest, tak? To był jej gest, tak, można powiedzieć taki anielski gest, wiesz. Dla ciebie wyłącznie? No ja go odebrałem bardzo osobiście i jakby zapamiętałem go jako akt, że w tym systemie będę dostawał takie, będą premie. Co jakiś czas, żebym idąc tam, walcząc z tymi smokami, po prostu wiedział, że są co jakiś czas jakieś poidełka, że mogę coś przekąsić, odpocząć, nabrać sił i że tam są też dobrzy ludzie w tych miejscach. A coś się pozostało od tych działań? Chociażby fotografie jakieś? Mogą być jakieś zapisy. Chodziłem też do Domu Kultury Mokotów, gdzie ciocia Ilona, moja bliska ciocia, była dyrektorką, więc czułem się tam też jak w domu. Oprócz że kultury, to jeszcze w swoim. I tam pani, pamiętam chyba nazwisko miała Przybylska, uczyła mnie plastyki. W sensie dawała mi możliwości malowania i lepienia z gliny. Już z gliny. No to jest lata, kiedy człowiek mały ma lat tam, nie wiem, 7, 8, 9. Już zaczyna powoli wkręcać się w tak zwany system edukacji. Wiesz, my niedużo wiemy o Polsce tych czasów, tylko jakieś legendy albo ogólnie znane takie momenty przełomów. A to życie regularne jakby nigdzie nie opisane i jak nie jesteś Polakiem, po prostu nie wiesz, o co chodzi. Dlatego ja cię rozpytuję, bo ja czuję się, że u nas też trafiali się ludzi, którzy mogli ci dopomóc, a często system spróbował cię złamać po prostu, żeby ty był nieprzydatny dla sztuki, a był przydatny do tego państwa, tego dosyć niekomfortnego. I
to, co ty mówisz, wiesz, daje mi no jakby taką piękną karcinę, że zawsze były obok ciebie dorośli ludzi, którzy dali ci tę możliwość jakby swobody takiej, wolności. Tak, można ich śmiało nazwać aniołami tutaj. Twoi archanioły takie. I opiekuńcze, no mogę zawsze powiedzieć, dzięki babciu, Weroniko, dzięki, że mnie tutaj posyłasz, bo naprawdę było już słabo, już naprawdę mi się tutaj nie podobało na tym placu zabaw. Nie chciało to nawet zjeżdżania zapchana, kurczę, karuzela pełna wariatów, a ja bym se w parku po prostu posiedział. To bo ktoś się uczył od dziecka w jakichś takich instytucjach, uczyłeś się sztuki. No wiesz, przeszedłem przez te takie, wiesz, jak rodzice opiekuńczy, istoty wysyłają cię, bo widzą, że siedzisz i rysujesz w domu, że wróciłeś ze szpitala i całą nogę w gipsie masz po prostu pokrytą rysunkami, więc dochodzi do jakiegoś takiego, że tak powiem, przebudzenia u rodziców, że ci, którzy rozpoczynają, będą ci sprzyjać i akceptować to. Oczywiście rodzi się pytanie o stabilność tych losów tego młodego człowieka, który, no ale co on będzie rysował? Jak on będzie żył? Przecież historia jest pełna opowieści o dramatycznych losach ubogich, jak mysz kościelna artystów, którzy poświęcili swoje życia muzom, które je rozszarpały na kawałki. A po tym była Akademia Sztuki. No był taki przeskok, który można też odebrać w ogóle z taką refleksją, że z nowej perspektywy, z jakiejś takiej dalszej perspektywy, czyli jak się trochę odejdzie od tej swojej historii, to co było takie, wydawało się frustrujące i nękające, było niezbędnym elementem doświadczenia, aby można było w ogóle dostrzec całą tą historię w całości i skompletować ją jako swój życiowy scenariusz. I przypomnieć sobie, a nie, no tak, przecież sam to napisałem. Sam, tylko kurde, zapomniałem. To jest dokładnie ta sentencja, kiedy dostaję wezwanie do wojska i oni mówią, panie Pawle, no to co, bilecik się szykuje, jedziemy, będziemy tam gdzieś, postrzelamy sobie. A ty byłeś w wojsku? No nie, no bo mój scenariusz jakby się nie pokrywał z tym, nazwijmy, matrixowym. Ja wprowadziłem takie zawirowanie pod tytułem zdążyłem stworzyć rodzinę i umotywować się do tego, żeby nie strzelać do członków innych rodzin, zająć się twórczością i głównie skupić całą uwagę na tym, co można by nazwać darem Bożym. Tak mi dopomóż Bóg i wszyscy święci. Dlatego postanowiłem zdać na Akademię Sztuk Pięknych. Powiedziałeś, jak jesteśmy tu, o Bogie. Kiedy ty poczułeś się z tym Bogiem komfortnie? Teraz kraj Polska dosyć religijny, ale wtedy w czasach PRL-u jak to było u ciebie? No ja nie byłem religijny, ja byłem raczej taki antyreligijny, albo taki kwestionujący. Mówię, ale jak to? Coś mi się tu nie pokrywa. Tam te wasze księgi, no fajne, dobra, ale jak to księgi? No papiery żółkną, może myśli też żółkną, może w ogóle sam poszukam najlepiej. No i tak jak ten koziołek Matołek w poszukiwaniu Pacanowa, poszedłem, jak powiem, na poszukiwanie Boga, obserwując czubki swoich butów i mając taką refleksję, że być może widzę czubki butów Pana Boga. Aha, szukałeś Boga w siebie też. Nigdzie indziej bym go nie znalazł prawdopodobnie. Ale oczywiście powodzenia wszystkim wędrowcom, poszukiwaczom. Dosyć ciężko zrozumieć, jak to w państwie było. Bo teraz ja widzę dosyć religijne państwo i przez to widzę dosyć dużo ludzi antyklerykalnych, które więcej niż u nas walczą ostro dosyć przeciwko Kościoła. Na pewno dlatego, że państwo dosyć religijne. Czyli jak to było u ciebie? Jak ty czułeś to? No, oczywiście przez znaki, jak to się zdarza w życiu, że otrzymałem takie znaki, które można by traktować z perspektywy religii jako błogosławieństwa, a z perspektywy naukowej jako obserwacje, które przywiodły mnie do tego miejsca, gdzie zawsze byłem, do siebie. I gdzie jakby skąd w zasadzie nie ma ucieczki, jeżeli ktoś jakby chce zwariować i uciekać od siebie, no to powodzenia, ale też miejsce, które zresztą słusznie nosi nazwę Królestwa Bożego, czyli też spokoju Bożego,
które pozwala mi zajmować się w sposób wolny, niezahamowany tym, co sprawia mi przyjemność. Nie odmawiać jej sobie. Powiedz kilka słów o Akademii Sztuki. Jak cię się uczyło? Czy były jakieś wyjątkowe profesory? Czy jak to wyglądało? Wyglądało trochę jak Hogwart, nie? Bo to jest to jednak taka uczelnia, po której ja przynajmniej jako świeżo po egzaminach student sztuk wyzwolonych w zakresie rzeźby spodziewam się przygody. Spodziewam się przygód. A zarazem czytam ezoterykę, przygotowuję się w dziedzinie szamaństwa, przypominam sobie, przez cały czas sobie przypominam, zaraz, przecież to znam. Ale dopóki nie przeczytasz, to nie poznasz. A co czytałeś? No, wszystko, co miało związek z tak zwaną duchowością, a nie było efektem propagandy religijnej. Ale czasami nawet i propagandę też czytałem, bo są tam też ciekawe koncepcje. A to działa zawodowe, jakieś studia. Czy to było skuteczne? Czy to było dla ciebie istotne? Czy po prostu to była jakaś nuda? Czy to były potrzebne rzeczy? Czy dali ci jakieś, ukazali szlaki twoi? No w zasadzie twoje pytania są już odpowiedziami. Mogę powiedzieć, Pit. Ale to dlatego, że mamy też bratnie dusze i jesteśmy podobnymi takimi butownikami, artystami, więc tak naprawdę nasza rozmowa ma taki charakter, że ty szczytujesz telepatycznie ode mnie moje odpowiedzi i zadajesz pytania. Tak jest, bo moje przygotowanie do tego wywiadu nie było głębokie i ludzie, którzy oglądają moje programy, wiedzą o tym, że ja po prostu jest ciekaw osoby, a nie czytam tam wszystkie mitologie o tej osobie, bo spróbuję wyciągnąć jej na żywo. No i oczywiście to, co ty mówisz, telepatycznie już czuję w twoich, patrząc na ciebie, wiedząc tobie, czuję niektóre twoje idee. Dobra. Chciałem cię rozpytać o takich rzeczach, które bliżej polegają naszego kraju, naszej sytuacji. Bo ja tu, żyjąc tu w Polsce, zrozumiałem, że Polacy niedużo wiedzą o Białorusi, niedużo wiedzą o naszym kraju. Ale takim dziwnym czynem chciałbym zacząć od twoich podróży do Afryki. Jak to się zdarzyło się, że ty pojechałeś do Afryki? Powiem ci szczerze, że dla mnie pierwszymi tymi drzwiami w świat były te polskie książki Tomek gdzieś tam. Tomek, na Czarnym Lądzie. Gdzieś tam. Szklarskiego. No, albo w Ameryce z Indianami, z tymi murzynami. I ten Tomek i Polacy jeździły po całym świecie, żeby tylko nie być w rosyjskiej imperii. Teraz ja widzę, że te Polacy były strasznie skuteczne, że były zauważni w świecie, że były tak ciekawi tego świata, że dużo zrobiły, dużo opisały, były zauważni w świecie. I ty zrobiłeś coś takiego i przez twoimi oczami ja też widzę tych Masajów i niektórych rzeczy, ale proszę opowiedzieć trochę Białorusinom, naszej publiczności, trochę o twojej podróży do Afryki. Dobrze. Byłem wtedy młodym studentem, który bardzo był podekscytowany, że osiąga takie przyspieszenie w pracy, że tak powiem, pomiędzy własnym wnętrzem a tak zwanym światem zewnętrznym. Że widzi, że zaczyna mu ten świat zewnętrzny tak jeść z ręki. Czyli po prostu to wszystko, co jemu się wewnątrz podoba, to temu zewnętrznemu też się to podoba. Im bardziej mi się to podoba, tym bardziej się to wszystkiemu podoba. Jest jakby częścią tej samej duszy. No więc jakby z tęsknoty, jakby za poszerzeniem i ekspansją tego sukcesu mojego wewnętrznego postanowiłem odwiedzić dalekie rodziny. Dalsze rodziny i pozdrowić. One mnie może wzywały też, być może Jusuf, wtedy rzeźbiarz, mój brat Dogon z Kundu, może wtedy siedział sobie, rzeźbił i fantazjował na temat jakiejś przygody. I przyszło nam się spotkać podczas którejś z wypraw do Dogonów z Jusufem i zaprosić go
do naszych przygód też, do naszych filmów, do naszych fantazji, do naszych snów. Mówiąc naszych, mam na myśli mnie i wielu innych artystów, którzy go poznali. A jak tam dotarł do tego Yusufa? I kiedy pierwszy raz? No, pytasz mnie o takie, wiesz, tajemnice, no bo, wiesz, jakby dotarłem tam wiedziony tęsknotą, że chciałbym być tak jak ty, jak Tomek, nie? Że też takim Tomkiem jestem. No Było mnie o to przecież, chodzi. wiadomo, No. nie? Że tam były spisane moje jakby dzieje, o których ja sobie przypomniałem, że no tak, przecież tam jeszcze, tam. No i zacząłem bardzo dużo podróżować też, jakby poznawać ten świat i widzieć, że wszędzie jestem w domu. I że wszędzie jakby no, są różnego rodzaju waśnie, jak to w rodzinie, niektóre bardzo poważne, ale to rodzina. Wszędzie wydaje się ci ludzie jacyś znajomi, bliscy. Dogoni wydaje mi się bardzo bliscy. Oni są otwarci i przyjaźnie nastawieni. Yusuf był dla nas bardzo szczodry, zaprosił nas do swojego obejścia domu, gospodarstwa, galerii i codziennie przez tydzień pracowaliśmy u niego, robiąc rzeźbę wspólnie. Była to dogońska maska z drewna, którą postanowiliśmy zawieźć do Europy i do miejscowości zwanej Oxford i pokazać tam w formie wystawy. A czy to, Opowieść o podróży do Afryki. a czy to było wspólne dzieło, czy pracowałeś paralelnie? To było wspólne dzieło. To się nazywa w ogóle Wspólna Sprawa i było częścią wielu projektów. Ten, który zrobiliśmy w Mińsku, był też pochodną takiej wspólnej sprawy, kiedy zapraszasz innych podróżników do tego, żeby odbyli wspólną podróż. Taką Jeszcze przyjedziemy do Mińska. Proszę jeszcze trochę o dogonach i o Masajach. Stamtąd, z Warszawy. To wygląda strasznie egzotycznie, ale w twoich opowiadaniach powstają zwykle ludzie, ale ich życie chyba nie jest aż tak podobne na nasze, bo żyją chyba jest to dosyć biedny kraj, rodziny, dosyć biedni ludzie i no nie mają takich luksusów, które mamy tu i na które nawet nie zwracamy uwagi. Opowiedz trochę o ich powszechnym takim życiu. To miałem szczęście, że pierwszy raz jak pojechałem do nich, to też nie miałem za dużo pieniędzy i musiałem taką kwotę, którą miałem rezerwową, zapłacić za to, że robiliśmy objazd i musieliśmy ominąć tuareskie plemiona, które w tamtym czasie napadały na turystów, zabierały im samochody, więc musieliśmy w Nigerii stworzyć taki konwój złożony z kilkunastu ciężarówek, autobusów, jeepów i innych samochodów z turystami, podróżnikami, otoczony eskadrą wojskową, czy tam był helikopter i takie jeepy, żołnierze z karabinami. Jechaliśmy takim konwojem i przez to wszystko było droższe. Musiałem stracić pieniądze, więc dojechałem jako biedak do dogonów, wymieniając ubranie na jedzenie i chodząc ostatecznie w takiej czarnej dżalabii z ogoloną głową wyglądałem na niezłego świra. I dojechałem tam do dogonów razem z 7 moich przyjaciół z Warszawy, jadąc ciężarówką, starem. Więc już tam, jak dojechałem, to już byłem w niezłym transie. No i takie miałem też zdarzenie, można powiedzieć, które w szamanizmie można by nazwać jakąś inicjacją, bo przydarzyło mi się, że w Afryce razem z moim przyjacielem kupiliśmy troszeczkę marihuany miejscowej. Macie jakieś cenzury tutaj, czy mogę je nawijać? Ja nie mam cenzury w ten sposób. No bo wydaje się, że błaha rzecz, a jednak to zielarskie doświadczenie spowodowało, że wskoczyłem na inny poziom świadomości. Nie wiem, czy wyższy, czy niższy, ale na pewno stałem się kimś innym. Na 2 tygodnie byłem człowiekiem, który gra w moim filmie, który ja sam piszę. Mogę go obserwować. On jest wcielony, w zasadzie dzieli ze mną ciało, ale na pewno nie jestem tutaj sam. Ale powiedz, że ty nie jesteś tym człowiekiem. Jestem nim i nie jestem. W różnych momentach. Można powiedzieć, że mogę przeskakiwać pojęciem jestem, jak dzieci bawiące się w berka. Mogę być kim zechcę i czym zechcę. Aha. Po jakimś czasie odpowiedzialność za wytrzymanie w tym stanie była znaczna. Jakby dużo mnie to energii kosztowało, więc milkłem. Chodziłem w zasadzie w większości czasu
zajęty obserwowaniem własnych myśli, w wyciszeniu i analizowaniem tego, co się ze mną dzieje. Wiedziałem, że inni mogą mnie uznać za wariata. Byłem o tym raczej święcie przekonany, więc milczałem i towarzyszyłem mojej ekipie w podróży. A powiedz, mówisz, że pojechałeś do Dogonów. Czy to, że kiedy ja jadę do Polaków, to jadę do Polski i wiem, że to nie jest jakieś plemię Polaków, nie? Że to jest po prostu, tak się nazywam wszystkich tych ludzi Polakami, a czy u tych Dogonów to jest, jak to regularnie wygląda? Czy to jest plemię? Czy to jest, jaki tam układ? Mają opinię bardzo tajemniczego ludu. Jakby wzbudzają emocje, wzbudzają taką też ciekawość, bo według ich kosmogonii oni nie pochodzą z Ziemi, tylko przybyli z gwiazd, z Syriusza, z księżyca Syriusza. Tam jest ich ojczyzna. I wiele, nazwijmy, ludzkich lat temu oni tu jako cywilizacja przybyli na statkach kosmicznych, które wylądowały i są ukryte w jeziorach. I noszą w sobie taką pamięć bycia istotami pozaziemskimi, więc to przenosi się do ich sztuki, do tańców. Mają nieziemskie tańce naprawdę, w takich kosmicznych maskach. No, taniec szalonych astronautów, bym to nazwał. Są bardzo bogatą kulturą też duchowo. Właśnie ta powściągliwość materialna, której tam można doświadczyć, sprzyja temu, że żyją bardzo wewnętrznie. Mają niezwykłą zdolność wyciszania i bycia w stanie takiej uważności, która u nas wymaga większych praktyk. I Jusuf, nawet jak się z nim rozmawia, jakby słucha jego głosu, już uspokaja, jakby już dostraja się do energii afrykańskiej, czyli energii takich ludzi połączonych ze sobą, duchem. Jest w tym siła. A na ile oni wbudowany już w współczesny świat, w cywilizację? Trochę wbudowani, no, jak wiesz, patchwork taki wszyty, wiesz, do wielkiego, pięknego pokrowca na naszą planetę, zwanego państwa i wiesz, można powiedzieć też rozdzierającego od czasu do czasu poszewkę. Bo ty mówiłeś o jakimś dużym sierocińcu tam. To jest historia, która wiąże się z Masajami, inną moją rodziną, innymi przyjaciółmi z Kenii. To jest już inni ludzie? No to są, można powiedzieć, tacy sami ludzie, tylko mieszkający w innym afrykańskim kraju, których miałem szczęście poznać kilka lat temu, kiedy mój kuzyn zaprosił mnie na wyprawę, gdzie pomagaliśmy naprawić szkołę i przy okazji stworzyłem rzeźbę z moim nowym kenijskim, masajskim przyjacielem Collinsem. Ja słyszałem o ciebie taką dosyć śmieszną rzecz, że mówiłeś do nich, że nie jestem szefem. Nie nazywajcie mnie szefem, że sama koncepcja szefa, no ja traktuję jej jak niepotrzebną. Tak, degraduje was. I potem powstała rzecz, że oni zaczęły mówić do ciebie szefie. Śmieszne, tak. Tak to jest. Tak, no ich też przekora, a może po prostu... Ja też pamiętam, że kiedy mój profesor zaproponował, żebyśmy przeszli na ty, powiedziałem, że bardzo lubię mówić do niego profesorze. Że mi to tak jakoś wyraża i postrzeganie go jako mojego mentora, nauczyciela, takiego, można powiedzieć, guru, czyli ojca prowadzącego. Więc to jest kwestia umowy, tak naprawdę. Wszystko zresztą. Bardzo ciekawe słuchać twoje opowiadania, tylko w naszym wywiadzie nie powstają nic konkretnego. Jakieś, wiesz, powstają jakieś legendarne jakieś postacie, kosmici praktycznie. Bardzo dobrze. Czy ty nie mógłbyś namalować jakiś portret chociażby realistyczny portret Jusufa? Tak. Chociażby jakieś rysy, bo ja widziałem jego dzieło u ciebie, te drzwi przepiękne. Tak. To nawet nie jego, tylko jego prawdopodobnie rzeźbiarzy z jego plemienia. Bo tam jest wielu artystów. Właśnie Dogoni są też sławni, że jest tam wielu artystów, wielu utalentowanych ludzi, którzy tkają kosze, rzeźbią gliniane figurki, odlewają z brązu, tworzą meble, drzwi, piękną architekturę. Wszystko widziałem, cała zagroda, obejście, dom Jusufa, jego galeria. Wszystko to jest jedno wielkie dzieło sztuki, a zarazem miejsce, gdzie on żyje. I dlatego ja proszę namalować chociażby coś realistycznego. Jakieś
z jakiegoś miejsca, żeby mógł ja wyjść w to, dotknąć tego. Wyobraź sobie, że Jusuf jest takim twoim trochę młodszym bratem, którego znalazłeś w ogóle i tak dopiero powoli rozmawiając, bo ty się interesujesz troszeczkę, jeszcze może nie nim, jeszcze go tak nie odkryłeś, tylko widzisz jego rzeźby i mówisz, kto robi takie niesamowite rzeczy, nie? I jakby przez to, co on ci pokazuje, jakby zbliżasz się do niego i wtedy rozpoznajesz, że to jest ktoś tobie tak bliski, bo ty też to masz. To was łączy. Mhm. A jego życie jakby pobytowe, ten galeria, dom, jak to fizycznie wygląda? Cała wioska, cała kraina, w większości kraina dogonów zbudowana jest z gliny, drewna, słomy, sieczki, trzciny. Stoją wśród baobabów takie malutkie domki, jak ule troszeczkę. Mieszkają w bardzo małych domkach, ich przestrzeń życiowa to są miejsca do spania, jakby schronienie przed upałem, zadaszenia. Często się śpi na damach domów pod takimi bambusowymi pergolami. Jest miejsce zbierania wody, studnia, gdzie już o świcie przychodzi dziesiątki, czasem setki rozgadanych dzieciaków, kobiety z małymi dziećmi. Nabierają wodę, bo od tego się rozpoczyna ten cały rytuał dnia. Ze źródła czerpanie wody, wiesz, jest to też bardzo piękne. I potem wszyscy chronią się, bo nadchodzi już słońce, wiesz, wielki król, kurde, w okolicy. I oni się po prostu chronią w cieniu, ale niektórzy z nich dzielnie też pracują w polu, w takich super skrajnych, gorących warunkach. Mnóstwo jest tam kóz, również są woły, owieczki się zdarzają, bardzo malutkie kurczaczki biegają i to wszystko jest pomiędzy ludźmi. Są takie zagrody, ale ludzie i zwierzęta są dosyć blisko siebie. Wieczorami po pracy każdy tam zajęty sobą. A to jest rolnictwo, czy jak? Rolnictwo, pasterstwo. Teraz wielu też zaczęło robić rzeczy rzemieślnicze, jakby, żeby sprzedawać je turystom. Sztuka, można powiedzieć, ze swoich rytualnych funkcji została przearanżowana na sztukę dla białych gości, którzy wracają tutaj, jakiś inkarnowani koloniści i inni przyjaciele. Nie pytałem ci, a muzyka? Bardzo piękna, na takich instrumentach jak na przykład balani, jak takie bębenki z koziej skóry, które ściska się pod ręką i mają taki bu, 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 bu. Taki dźwięk, wiesz, bardzo głęboki. Melodie są piękne, wyrażają dużą moc wewnętrzną, zarazem są jak tęsknota za wodą, za tym, prawie że słychać w niej szmer wody. To dziwne, jak się tego słucha właśnie, bo jest taką wodą na pustyni trochę. Że jak oni grają na tych instrumentach, to tak jakbyś był w oazie. Pokazujesz mi jakiś filmik taki, wiesz, nawet Tak, wysyłam ci multfilm jakiś. telepatycznie. No, telepatycznie, nawiązujesz jakiś animacyjny filmik o tym. Dobra, no takiego, wiesz, trochę ja uwidział to, tylko trochę. Ale przenosimy się powoli przenosimy się do tego momentu, jak się poznaliśmy z tobą. I to było, wiesz, dla mnie była taka mocna przygoda, że spotkać takiego człowieka w Białorusi, który w ogóle nie był związany z rzeczywistością, z moją rzeczywistością. Tak by się przynajmniej wydawało na pierwszy rzut oka. I powiedz, co ty uwidział w tej Białorusi? Jak to zdarzyło się, że my się spotkały? Jak to było? Całkiem niedawno dowiedziałem się od mojego kuzyna, że nasza babcia pochodziła z Białorusi, z małej miejscowości, która się nazywała Gierejsze. I ona była sierotką, miała bardzo ciężkie życie. Można powiedzieć, ta bieda ją miotała po całym świecie i tak trafiła na chwilę do Lwowa, a potem do Warszawy. I ja przychodzę na świat, jak babcia już ma 4 córki wydane za mąż. No i ja jestem jej małym wnuczkiem, aniołkiem, więc... Pamiętasz jej? Pamiętam, bo babcia przekazała mi to dziedzictwo duchowe.
A to, o czym mówimy, te więzi, wszystko ma podłoże duchowe, jak wiesz. To dziwne, że ludzie tego w ogóle nie notują, nie odbierają, tylko szukają gdzieś w internecie, albo ta pamięć, jak to się nazywa, że inteligencja sztuczna im wyszukuje powiązania, ile mają krwi takiej albo takiej. A to są jakby, wiesz, to są rzeczy na poziomie materii, a jakby duchowo te połączenia są dużo głębsze i prawdziwsze, bo one są istotą więzi między nami przecież. No oczywiście my to jesteś nasza duchowość, bo oczywiście ta część materialna to jest coś bardzo prostego, więc zrozumiałego. No tak, tak. To się poddaje. Tak, ale to jest taka fajna, że jest taka przaśna, że są jakieś takie, wiesz, ściany, mury, cegły, druty. Ja mogę sobie z tego rzeźbić dzięki temu. Mogę robić materialne rzeczy, które jakby są rzeczywistością, więc lubię z nią grać. Jest wdzięczna. Jest trochę takim dinozaurem duchowieństwa. Dobra, babcia, ale wtedy jeszcze nie wiedziałeś, że masz takie... To jest pytanie, wiesz, jakby o tożsamość, samoświadomość. Ja wtedy rzeczywiście byłem zaabsorbowany tym, że właśnie rozwija mi się moje ciałko, popylam gdzieś na tych małych nóżkach i rozglądam się, kurczę, gdzie ja trafiłem. I w ogóle, co ja tutaj robię. Co ja tutaj robię, nie? Jakby taki stan świadomości astronauta, ale zaraz się już jakby dowiesz, nie? Bo mama ci przecież powie, babcia ci powie, tu jest, proszę bardzo, tu jest miasto, tutaj jest dom, tutaj są ludzie, tu są pojazdy, tu musisz uważać, tam. Robi się z tego naprawdę taki masywny, intensywny blok informacji, że nawet dorosły zapomina, kim jest tak naprawdę, a co dopiero dziecko. Dobra, ale Białoruś. Pierwszy przyjazd do Białorusi, nasza podróż wtedy pojechaliśmy na Niemen, pojechaliśmy do tych zamków. Dzięki tobie i tym skafandrom złotym ja poznał tych mnichów, Ale to było fajne. tych zakonnic. Tak. Pamiętasz? Spotkaliśmy w Nowogródku. Tak, tam było magicznie. No to jest miejsce naprawdę magiczne. Z tamtego miejsca pochodzi Mickiewicz. Tam się ożenił pierwszy raz Jagiełła w tym samym kościele, tylko wtedy chyba on nie był taki, był jakiś inny. A na tym samym miejscu zbudowany. I dzięki temu ja się poznał z tym księdzem, który opiekuje się tym kościelem. I tam nagraliśmy w drugi raz ten teledysk. Tak, zdjęcia w złotych skafandrach. Przy ołtarzu, przy orle, przy tak zwanych znakach patriotyzmu. Bardzo fajne bo to było jakby, wiesz, wy, czyli Białorusini, my tu, Polacy, razem, wiesz, jak z dobrej bajki. Dobrze napisana bajka, kurczę. Jak zaradzić na wojnę? Właśnie tworząc pokój, tworząc pokojowe związki, relacje, przyjaźnie, zbudowane na miłości i zaufaniu. Hołk. Teraz patrzą w siebie twoimi oczami w ten czas, jak my w tych złotych skafandrach chodziliśmy, pamiętasz, była taka zima, dosyć zimna zima. Stajeca, aż to zima zastanieca. Tak jest. I chodziliśmy na tej drodze okręgowej, szukali miejsca. Padwik naroda. Pamiętasz? Tak, wszystko pamiętam. Padwik naroda. No tak, to był nasz taki podwik naroda, zrobiliśmy niezły. Nawet trafiłeś do nas w ten teledysk. Tak, bo potem jeszcze przyjechaliście do Polski. No tak. I część kręciliśmy tu w studiach na Mińskiej. Na ulicy Mińskiej to też było takie... Jak to może być, że przyjechaliśmy z Mińska do Warszawy na ulicę Mińską? Jak to wszystko w ogóle jest, że to tak do siebie pasuje, nie? I wtedy były te zrobione złote gitary, złote nie tylko skafandry, a całe takie kurtki puchowe. Malowaliśmy sprayami. Wszystko było złote, te okulary. Tak. I nawet firma Adidas zrobiła dla mnie Adidasy złote. No proszę. Współpracujemy ze znanymi firmami. No. To było takie dziwne doświadczenie dla mnie. Ale opowiedz trochę o tej akcji z tymi skafandrami. To się zaczęło od Brukseli. To jeszcze wcześniej ja miałem taki pomysł, który
jakby cała wspólna sprawa, czyli skomponowanie Złotego Skafandra w zasadzie łączy ze sobą tyle wątków różnych, moich osobistych, ale też przyjaciół, którzy pracowali przy tej wspólnej sprawie, że słowo wspólna sprawa w zasadzie opisuje ten cały proces. Oczywiście pytasz mnie jako kogoś tak zwanego lidera projektu, ale jakby fenomen tego polegał na tym, że mogłem się w tym, można powiedzieć, złocie zasypać, stać się, wiesz, jednym z lśniących, nie tracąc nic z własnej świetlistej autonomii. To mi się bardzo podobało. Że jak coś się robi czasem razem, jest mocniejsze, więcej może być radości, więcej światła z tego. Trochę jak dodawanie drewna do ogniska. Jak chcesz mieć większy płomień, to musisz dodać więcej drewna. No to my tak się spotkaliśmy, żeby trochę tego światła, nie? Dodać takiej otuchy, tchnąć w ludzkie serca i umysły, że może to wszystko zabawa, może to taki bal i że tu nagle król po prostu oszalał, po prostu kupił sobie berło i karabin i myśli, że to wszystko jest naprawdę i zrobił z tego prawdę. I niektórych straszy i wszystkim mówi, to jest naprawdę, ja tu jestem naprawdę waszym szefem i królem. I sam w to nie wierzy, no bo jakby wierzył, to by już dawno, można powiedzieć, bawił się w swoim królestwie, zamiast terroryzować ludzi. A pamiętasz, jak zrobiliśmy ten koncert? No piękne. I ja już od razu wiedział, że on będzie zamknięty. I my wymyślili, że będzie drugi. będzie inne miejsce. Tak, byliśmy jak tam. I poszliśmy od razu, wiedząc, że to będzie zamknięte i ono było zamknięte. Mała dywersja. Ale my mieli jeszcze jedno miejsce i wtedy to nie spracowało, że mogli zagrać. A z tobą byli jakieś Niemcy? No, byli różni goście, bo to się wszystko działo w trakcie Biennale berlińskiego, którym kuratorem był Artur Żmijewski. Mhm. Więc jakby byliśmy częścią też tego wydarzenia, które miało otworzyć ludzi miłujących sztukę, kulturę, też na sprawy stricte polityczne, które jakby nie sposób ich oddzielić albo uciekać przed nimi. Tylko w zasadzie nasze działania miały charakter polityczny. Było manifestacją radości i woli robienia rzeczy, które nam się podobają. Niekoniecznie zgodnie z programem, który nam został zaoferowany. No to było, wiesz, u mnie było poczucie, ja oczywiście w to wchodziłem jako organizator koncerta i muzyk, że ja miał zagrać koncert, no Tak. przede wszystkim dla mnie. I ja musiał tak to wszystko ułożyć, żeby dokładnie to się zdarzyło. No bo wiesz, taka akcja musiała być w Mińsku i ona była, że poszliśmy nad rano To było wspaniałe. do tych kosmonautów. Tak, na blokach malowanych. Na blokach zrobiony w sposób mozaiczny do tej Olimpiady 80, który jakimś niezrozumiałym czynem już były tam. I my do nich poszły. Nad raną, na tym Mińsku. Na wschód słońca. Na wschód słońca. Ale ją zresztą wschodzącego słońca, tak? No tak, to my wyszli, było jeszcze ciemno Tak. i idąc już było... To było takie ekscytujące, co? Ludzie byli tacy rozbawieni, rozgrzani koncertem, radośni. To było jak wyjście z obrazów Antoana Watteau po prostu, wiesz, jak Fête Galante i Fête Champêtre. Po prostu na Alei Wschodzącego Słońca w Mińsku radosny piknik pokoncertowy. Słuchaj, jeszcze 3 razy dzięki tobie uczestniczył w takich akcjach. Jedna była w Lublinie, ciebie tam nie było. Druga była na Stadion Kultur w Rzeszowie. Tam było może 30 000 ludzi. Jo. Ale ciebie nie było. Tak. I oczywiście tyle skafandrów nie mieliśmy. Ubrali w skafandry tylko my i zespół Myslowic. A całą widownię to chyba też był twój pomysł. Jest takie dywanki, kocy Tak, takie. to wspólnie wyszliśmy z organizatorami, że to prosta rzecz i one bardzo ładnie świecą też i szeleszczą i też ciepło w nich. Oni szeleszczą, świecią i grzeją. Tak. Oni dlatego zrobione. No. I to było bardzo szybko ubrana też oczywiście nie 30 000 ludzi było ubrane, a chyba 2000 ludzi, ale przed sceną Świeciło. ja się widział, że wiesz, cała widownia
Było wszyscy w tym wzłocie. No właśnie, ty mogłeś doświadczyć takiej skali, której ja nie znam, no, że byłeś na scenie, skupiona była na tobie uwaga, mogłeś im wyśpiewać, wiesz, jakby prosto z serca. To jest taki ekstremalny rodzaj działania, można powiedzieć taki wojowniczy, czy jak to się mówi, wojownik kroczący ścieżką pokoju. Wojownik kroczący ścieżką pokoju. U nas jest taka znana piosenka Wojny Światła. Że ona bardzo znana. Niestety napisana nie przez nas, a przez innego artysta, ale bardzo popularna. I była jeszcze jedna akcja, w której byliśmy razem. Ona była na Open Airze w Gdyni na lotnisku, pamiętasz? Tak. Tam też było piękne, bo przyjechała duża grupa z Mińska, tych ludzi, którzy byli wcześniej na tym marszu z nami i poszliśmy na wschód słońca nad morze. A ja niestety nie był z wami, bo miał koncert i po koncercie jeszcze musiał zebrać instrumenty. I ja widziałem, że jak idziecie do... znikaliśmy. Jak znikacie, wiesz, na końcu lotniska, idziecie do morza, a ja nie poszedł z wami, no, bo miał swoje działania jako muzyk. I wtedy nie był z wami, tylko oglądał potem... Film był zrobiony. To ładny. Widać, jak ludzie na tej plaży tak sobie siedzą, tak się dobrze czują ze sobą. Jakieś pary się tulą, patrzą na ten wschód słońca, jest taki spokój, radość, zaduma też. Można tak czytać z ich twarzy, że coś tam w nich ciekawego dzieje. Ja bardzo lubię tę miejscowość w Gdyni nad morzem, Orłowo, tam klif i lebiącie tam, wiesz, albo śpią, albo lecią tak nisko. Ja nigdy w życiu nie widziałem lebędzi nad morzem, tylko tam. I w moich, wiesz, w mojej głowie, w moich oczach to jest maksymalnie romantyczne miejsce. Miejscowość, ta część Polski dla mnie jest czymś wyjątkowym. I oczywiście to lotnisko z tym się nie łączyło, bo ono było gdzieś tam, wiesz, koncert, tam takie znane zespoły. Po nas była Rihanna i w ten dzień, w który graliśmy, też była tam Rihanna przy scenie. A przed nami grali Blur, też bardzo znane zespoły, które ja strasznie uwielbiam. I to się nie łączyło ani z Polską dla mnie, ani z Gdynią. To było po prostu wydarzenie rockowe i ja był częścią tego. Dzięki twojej akcji, dzięki tym samej idei, że my będziemy zamykać ten koncert i grać nad rano. Tak, trochę jak na pasterkę się do was szło na koncert. No tak, że my skończyły to i wschód słońca był na naszym graniu. Tak. I tak to było. Było bardzo ekscytujące i piękne. I tak szliśmy, to było tak do przejścia, no z 2 kilometry może do tego morza i tak się szło takimi bezdrożami też, że to nie była szeroka droga, tylko tak szliśmy tu czasem przez jakieś trawy, że to było bardzo wyciszające. I no bardzo, teraz jak to przywołałeś, to też tak się rozjaśnia nas o wspomnienie. Że to mi się kojarzy też z taką idyllą, zwaną, nie wiem, utopią też, że ludzie właśnie trafiają na taką planetę, gdzie gości harmonia, miłość i nie ma lęku. Ale wrócimy trochę do Białorusi. Ja chcę ci zapytać, jak ty jako człowiek, jako Polak, jako polski artysta odbierasz w ogóle ten stan, który teraz... Co ty wiesz o tym? Jak ty to odbierasz? Co ty widzisz? Jak ty to widzisz jako całość albo jakiś element? Jak ty to czujesz? Powiedz w jakiś sposób. Mówisz o sytuacji geopolitycznej, tak zwanej, globalnej. Globalnej, ale patrząc na Białoruś. No to mogę wypuścić wodzy wyobraźni, co wydaje mi się, że nie ma nic lepszego, no bo nie będę czytał gazet, tylko wypuszczę wodzy wyobraźni, powiem jak ja to widzę, żeby wprowadzić ten mój obraz jako właściwy. Tylko to chcę widzieć. No właśnie, ja też tylko to mnie tylko interesuje. Więc widzę jako po prostu rodzinę po drugiej stronie granicy, która się też budzi, w których
obywatele budzą się ze świadomości bycia więźniami do świadomości bycia wolnymi ludźmi i może to zrobić tylko każdy z osobna. Liderzy się powoli troszeczkę dyskryminują sami, bo oni ciągle jeszcze chcą używać tych starych technik, czyli mówić ludziom, co mają robić, albo żeby za nimi podążali. Budzi się już świadomość ludzi, którzy będą podążać tam, gdzie będą sobie sami chcieli. I nikogo to nie będzie niepokoić. I będzie to też w ogóle ogólnie przyjęte, że każdy będzie robił to, na co ma ochotę. I generalnie ludzie nie będą mieli ochoty robić rzeczy, które są uznawane za przykre, okrutne. Po prostu to się nie opłaci. No, to tak jak bracia w którymś momencie przestają się tłuc, no chyba że nie wyrośli i nie wyrastają z tego i ich konflikt rozwija się, może za mało się okładali w dzieciństwie. A żeby zrozumieć, że to że do niczego im nie jest potrzebne już. Uwolnią się od tych zabaw i tych zabawek. No i wtedy zdarzy się ten wspaniały moment. To już się w zasadzie dzieje. Właśnie moją wyobraźnią go manifestuje. Bo wszystko, co możesz sobie wyobrazić, ma prawo zaistnieć. Więc jakby powołujemy swoją wyobraźnią, swoją nową świadomością świat, w którym przemoc nie będzie nas fascynowała. Nie będzie nam też potrzebna, będzie nam przeszkodą w rozwoju osobistym. Będzie nas hamowała, będzie nas ograniczała i będzie wiązała się ze strachem i cierpieniem, które nas tylko spowalniają. Dzięki. Dzięki tobie. Ja też w mojej wyobraźni już często mieszkam w tym kraju. Tak, to jest też twoje pewnie zadanie. Ja jego ciągle opisuję w piosenkach, w swoich działaniach, żeby jego po prostu pokazać, żeby on po prostu stał rzeczywistością. Z początku w słowach i w głowach, a potem zaistniał. Tak, wszystko się tu zaczyna. No. Dobra. Dzięki za Białoruś. A teraz Trzymajcie się. powiedz dziękuję. Trzymamy się, będziemy. Ale też trzymajcie się między sobą. Nie kłóćcie się między sobą. Jeżeli mogę poradzić, to taka kłótnia, przynajmniej ta, przy której ja w tej chwili przeżywam z moją byłą żoną, jest bardzo bolesnym doświadczeniem i utrudniającym też rozwinięcie swoich specjalnych umiejętności, zdolności. Bo to jest wszystko jak w roślinie, jakby są fazy, nie można ich przeskoczyć. Czyli najpierw dopóki się nie uwolnisz od tych, nazwijmy, gniewów, aktów przemocy i wewnętrznych wojen, jakby to nie będziesz miał energii na rozwinięcie tego kwiatu pięknego, pachnącego. Bo będziesz zajęty budowaniem kolców i łodygi. Dobra parada. Słuchaj, teraz spotykamy się z tobą piątkami na tych grupa Nowolipie. Ale powiedz trochę o tej grupie Nowolipie. Widzę, że to jest dosyć istotna część twojego życia, ale powiedz o niej i o tym, co jeszcze teraz robisz. No to skupię się na grupie. Nowolipie, jak zawsze mówić, to jest odrębny temat, co teraz robię, a wydaje mi się, że grupa Nowolipie jest integralną częścią tego, co teraz robię. Czyli tak naprawdę znajduję teraz balansuję moje osobiste potrzeby samorealizacji jako wolnego rzeźbiarza, twórcy, człowieka, który bardzo lubi rysować, malować, rzeźbić, spotykać się z ludźmi. Balansuję to też z taką dyscypliną, przynajmniej jeden raz w tygodniu spotykania się z grupą ludzi z innych planet, innych kosmonautów. Robimy sobie takie małe konklawę i to jest potrzebne dla zachowania też równowagi, żeby mnie tak nie wyciągnęło w tą indywidualną misję. One są fajne, ale w sumie je już znam, a ta z misją Nowolipie wydaje mi się obiecuje niesamowite przygody, bo jest pracą z tak zwanym cieniem, czyli z tym, co wielu ludzi uważa za godne unikania. Bo dzięki tobie mieliśmy szczęście przyjąć udział w stworzeniu tej dużej
chorugwy taką Piękny obraz namalowaliśmy razem. Zwieta, wydaje mi się, że też twój udział tu jest nieoceniony, muszę powiedzieć. Że bardzo się cieszę, że malujesz z nami, bo no to wtedy czyni te chorągwie, tak jak kiedyś przecież te mniszki robiły wszystko, haftowały, że to były z miłością i z wiedzą, że tam jest jakby lokowana energia, pod którą później, pod tymi sztandarami ci wojownicy pokoju mają jakby siłę przypomnianą tutaj przez ich własne sztandary. No i pójdziemy, niestety bez ciebie, pójdziemy na otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej w sam centrum Warszawy z tą chorugwą naszą wyhaftowaną nami i dzisiaj złocili jej. Wiesz, to doświadczenie nie to, że nowe, ale tak pięknie i z tymi ludźmi, które nieprofesjonaliści, które po prostu robią to od serca. I jednym z nich jest ja. Ja też namalowałem tam gitarę i chyba swój portret, nie wiem, chyba to był ja. Tak, ładny. Zresztą bardzo piękny go zrobiłeś z takimi jakby barwami trochę wojennymi, trochę takim makijażem, jak Indianie sobie nakładają na twarze podczas ważnych jakichś świąt i zdarzeń, rytuałów. Ja w tym momencie się otworzył w sobie. Dzięki tobie, dzięki świecie, dzięki tej sytuacji otworzył w sobie też malowanie tymi otwartymi farbami takimi, wiesz, tak śmiało dosyć, nierealistycznie, ale dla mnie powstaje jakby sama istota tych rzeczy. To jest realizm tak naprawdę. No tak jest. To jest esencja realizmu po prostu. Ale co jeszcze robisz? Bo tu ciągle w podróży. Trochę tak, trochę moja dziewczyna Hilde, kochana, czasem widzi, że nie usiedzę w jednym miejscu, że mnie nosi. No i tak na razie nie będę tego jakoś tłumił, bo lubię podróżować, lubię wędrówki. Jak zasypiam, to też z radością przenoszę się do podróży astralnych i odwiedzam niesamowite miejsca i mam różne przygody. Tutaj jest, można powiedzieć tak, bardziej przaśnie, znaczy w świecie tu materii, nie? Ludzie chodzą w długich płaszczach, noszą krawaty, buty na obcasach i golą sobie twarze. Tu jest też fajnie, chociaż czasami po prostu rzeczywiście intensywność powoduje, że czasem czuję, jakbym po prostu przedzierał się przez glinianą skrzynię, próbując wyrzeźbić sam siebie z tej, wiesz, gęstej materii. I mam wrażenie, że wieczorem jestem już tak zmęczony tym rzeźbieniem, że z radością opuszczam swoją figurkę. Słuchaj, no ta rozmowa chyba może być bez końca, ale możemy na tym miejscu może i skończyć, bo może jeszcze spotkamy kiedyś i porozmawiamy. Ja z tobie w ogóle nie dostał żadnych konkretów nie było, ale chyba pierwszy dotyk był. I dziękuję tobie za ten wywiad. I na tym się chyba pożegnamy się z naszymi słuchaczy i widzę. Tam w kamerze ich widzę? Ja ich? Chyba tu. No, pozdrawiam, tak, oczywiście. Życzę udanej obserwacji dalszej świata wokół i szczególnie własnych myśli. Do widzenia wszystkim. To był czerwowy wypust programy Pamierza, czyli Pogranicze. I z nami był Paweł Althammer. Dziękuję. Do pobaczenia.